Helena i Jan Galikowie, właściciele firmy Ceramika Garncarstwo, którą założyli w 1978 roku w Różyńcu, która obecnie funkcjonuje w Łaziskach jako Ceramika Galia i prowadzona jest przez córkę państwa Galików Agnieszkę i jej męża Andrzeja Jasiukiewicza. Proszę Państwa, skąd pomysł, żeby w tych trudnych czasach akurat zająć się produkcją ceramiki? Proszę Panią, kwestia była tej sprawy, że żona pracowała w ceramice artystycznej, w tej Cepeli, to jeszcze kiedyś była tutaj na Polnej. I tam jej siostra pracowała no i żona poszła tam do pracy. I tak się złożyło, że kolega w tych zakładach pracował i mówi, ja otwieram zakład, Janek, myśmy dobrymi kolegami, też pracował w tych zakładach ceramicznych, jako pracownik tych zakładów, ciosek taki. No i mówimy, że to jest dobry interes, widzę jedni, drudzy, trzeci, no mu przecież człowiek, no to mówi, to otwieramy, no jaki problem. Poszukaliśmy lokalu i w Różyńcu otworzyliśmy, bo to ze względu na prąd, bo tam chodziło, że transformator prąd musi być. Tam otworzyliśmy po prostu zakład ceramiczny, który uruchomiliśmy w 1979 roku. A kiedy podjęliście Państwo, czy tam Panowie, decyzję, to było tak szybciutko od pomysłu do realizacji? Nie było problemu ze zdobyciem maszyn na przykład, produktów? I to znaczy, to było wszystko skomplikowane. Trochę było. Było, bo jeśli chodzi o, to trochę maszyn było potrzebne, bo to tam idą dwa młyny kulowe, były dwa piece elektryczne, po prostu tam inne jeszcze sprawy. No jak to się przy ceramice to jest potrzebne, nie? I kwestia tej sprawy, że to się wszystko uruchomiło bez problemu, bo dlatego, że trochę tu, trochę tam jakoś się to uruchomiło, nie? I ruszyliśmy z produkcją, gorzej było z rynkiem zbytu, bo trzeba było sobie znaleźć po prostu rynek zbytu, nie? Zorganizować. Czyli od początku żeście Państwo pracowali, bazowaliście na tych surowcach tutejszych, przerabialiście oczywiście, oczywiście. wszystko od początku, bo jak słyszę o młynach kulowych, to Tak, już wiem, że tak. wszystko. Wszystko, to żadnej kooperacji, wszystko wytwarzaliśmy od podstaw. A skąd fachowcy? Też z jakichś Sami. się Państwo Tak. Naukowe czasopisma, trzeba było czytać, jak to się robi, co to się sami robi z wszystkośmy ceramiką, bo robili. to jest jedyny wydział w Polsce, który kształci ceramików, jest Wydział Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. I on kształci inżynierów i magistrów Wydziału Ceramicznego, jedyny wydział w Polsce. No tutaj później gdzieś tam jeszcze może jakieś inne wydziały, ale to co wiem, to tylko tam było kształcone. Ale myśmy bez wykształcenia ceramicznego, tylko jako praktycy. Żona jako praktyk już przepracowała 6 lat w ceramice, podglądnęło się to wszystko. Tak. Odwagę też, że Państwo postanowiliście na swoim, nie pracować na etacie. A proszę mi powiedzieć, pierwszy zespół ceramiki garncarstwa, ile osób? No Ile tylko osób było zaczynaliście? nam tylko 3 osoby. We 3 osoby. Tak. A co chcieliście produkować? Co było pierwszymi produktami? Jak te pierwsze produkty wyglądały? Galanteria taka ceramiczna, właśnie tak kogucik, rybka taka, to co tutaj takie, raczej takie pamiątkarskie rzeczy na Ale początku, i żeśmy robili. użytkowe też. A później z biegiem czasu zaczęliśmy produkować ceramikę użytkową. Flaczarki, czajniki do herbaty, tylko się stworzył problem, bo żeby uzyskać zgodę, to trzeba było w sanepidzie we Wrocławiu certyfikaty, które zostały przekazane do Warszawy. Warszawa Instytut Żywienia musiał to wszystko zatwierdzić, żeby dopuścić Nie było takie proste. do użytku spożywczego, żeby to musiało wszystko atest mieć, nie? I dopiero można było na rynek spożywczy specjalnym atestem, dopiero można to było sprzedawać. No proszę, to nawet nie zdawałam sobie sprawy, że to... Tak, to nie jak chińszczyzna, że tak obrys, to chodziło o to, że Byle czego zrobione. nie zawierają to składników szkodliwych dla zdrowia, bo to się utlenia przy temperaturze. Przecież to się produkowałem zapiekanki takie, że można było do temperatury na 600 stopni wstawiać, także... A jak z dekoracją? Bo to zazwyczaj się tak układa, że kobiety za to wzornictwo i ozdabianie tej ceramiki odpowiadają. Proszę powiedzcie mi Państwo, bo widzę i naczynia szkliwione szkliwem ziemnym i malatury. Od początku to była taka różnorodność, czy na początku tylko od szkliwa na przykład Państwo zaczynaliście? Od szkliwa. Szkliwa podstawowe, szkliwa brązowe, tam można... Białe. Białe, no szkliwa to różne można uzyskać, dodaję barwników, farb do szkliw, przezroczystego szkliwa się doda
jakieś tam barwniki, jakie się chce uzyskać, zielony, różowy, brązowy i wtedy miesza się już gotowe szkliwo z farbami, specjalne młynie się i to później wychodzi taki kolor, jaki się chce uzyskać. Przez ile lat Państwo produkowaliście taki asortyment? Przez cały czas działalności do czasu przekazania kolejnemu pokoleniu firmy? Nie, no myśmy produkowali przykładowo 100 wzorów w tej chwili, jeśli w ciągu całej produkcji. No różnego. Ale to nie było jednorazowo to wszystko, tylko po prostu co się podobało, co się... Wprowadzało się nowe wzory to się na wprowadzało rynek. te nowe wzory. Bo to, co się podobało, to pewnie dyktował rynek, prawda? Tak, no To, tak. Co szło w handlu, tu wspomniał Pan, że początkowo z tym klientem to było różnie, trzeba się było do nich, nie wiem, dostosować, znaleźć ich. Proszę powiedzieć więcej coś na ten temat. Jak to poszukiwało się w czasach, kiedy Państwo prowadziliście firmę klientów, rynków zbytu? No, miało się oferty, jechało się po sklepach, czy po hurtowniach, Pokazywał i po prostu proponowało się, że jestem producentem, czy akceptują ten towar i wystawiało się. Teraz jest to prostsze. Myślę, że ten internet tak zrewolucjonizował kontakty międzyludzkie. Nie było telefonu, proszę Pani, ja czekałem 8 godzin na połączenie. No szaleństwo prawdziwe. No i to są prawdziwe pionierskie czasy, kiedy Tak. faktycznie na rynku utrzymywali się ci, którzy chcieli pracować i byli bardzo Tak. zdeterminowani. Jeśli chciałem już w dzień przed wyjazdem czy dwa po uzgadniać ze sklepami, to musiałem cały dzień siedzieć w domu, zamawiać rozmowy i czekać, aż mnie nie połączą, żeby po prostu pouzgadniać Kraków, nie Kraków, Zakopane, no a bo się nie jedzie, tylko trzeba mieć pewne uzgodnienie, jak już się jedzie. Ale to jak pojechał Pan z tą ofertą, klient zamawiał, wracał Pan z tymi zamówieniami i robiliście Państwo pod zamówienia, tak? Nie, to raczej tak nie było, że sklep sobie tak zamówi, bo to jest wyprodukowanie ceramiki, to nie jest jakiegoś nowego wzoru, nie jest to prosta sprawa, bardzo kosztowne, bo to trzeba zrobić model, z tego modelu zrobić dopiero mateczną, z matecznej formy robocze, czyli koszt tego stworzenia jakiegoś nowego wzoru, bo ktoś tam podpowiadał, do jakieś, to może być pan to, może to, bo to coś nowego, gdzieś za granicę przywiózł, ale to nie jest takie proste, bo to są kosztowne, żeby zrobić. Trzeba całą specyfikę produkcji znać, Tak. ale to rozumiem, że te zamówienia spływały, ktoś, nie wiem, Pan na przykład zdjęcia pokazywał, albo jeździł Pan ze swoimi produktami? Ze swoimi Ze swoimi produktami. Czyli w zdjęciami. najlepszy możliwy sposób. Ja też uważam, że to kupienie kubka na przykład bez wzięcia go do ręki to jest Tak. szaleństwo. Trzeba sprawdzić, czy to dobrze się W Krakowie na Floriańskiej, gdzie tam w ogóle zakaz wjazdu było, policja, nie policja. W rynku ja sprzedawałem w Krakowie na Floriańskiej, Stolarska, tam miałem sklepy, gdzie państwowe sklepy z połem to brało ode mnie, nie? Każdą ilość, jak przyjechałem w Krakowie, tak towar schodził, że się przyjeżdżało, rozładowywało się pół samochodu, czy 1/3 i się jechało dalej, brali towar. Nie mieliście Państwo chwili zwątpienia, że na przykład trzeba było się zająć jednak czymś innym niż produkcją ceramiki? Nie. Ciężka produkcja jest, ceramiki jest bardzo Ale- ciężka produkcja. Ja lubiałam, bo pracowałam państwowo. Późniejśmy sobie otworzyli, no i tak do dzisiaj trwa. Czy tylko Pani dekorowała te naczynia, czy później mieliście Państwo, nie wiem... Nie, to ja sama malowałam. No to faktycznie to trzeba mieć pasję i dryg do tego, żeby Tak. te wszystkie naczynia stworzyć, wydekorować. Nie byliście Państwo zapewne jedyną rodzinną firmą w regionie, która działała. Kto w podobnym czasie również rozpoczął działalność? To Możecie właśnie państwo- rutyna Władysław z Dziobą. Oni mieli zakład w Tomaszowie, tutaj Bolesławieckiej. Podobny asortyment produkowali Podobne. Państwo? Myśmy w Bo sumie to to... przeważnie tak się podobne. A jak ktoś nawet człowiek wprowadził, to zaraz zmałpowali, jak to się mówi, już po prostu już inni produkowali. Podobno trzeba się cieszyć, jeżeli... Że jeszcze jest komuś się opowiadane, podobało. Tak, że to się podoba i znaczy, że jest to towar... Tego górala przykładowo, no to do Nowego Targu dotarłem i mówię tam produkuj górala, tego góra, Tak, no. szły jak, A bo to jest... tylko tak, kanapka, a To jest to do wina, nie, to użytkowe, jako można sobie wino lać. Wina już Państwo nie produkowaliście, tylko ceramikę. Tak, To było później dalej uzupełnione, ale to naprawdę wspaniała historia. Czy Państwo przenosiliście się z Różyńca do Łazisk, czy już Tak. I, Tak. kolejne pokolenie Państwo przenosiliście? Tak, w roku, po prostu to był rok
w 92 roku po prostu A czym to było podyktowane? podyktowane, że po prostu tam mieliśmy mały zakład, który miał tylko 50 metrów I daleko. wielkości i tutaj ktoś prowadził zakład i wynajmował lokal i zostawił w Łaziskach. Ja się dowiedziałem, że to jest pusty lokal, poszedłem do tych państwa i poprosiłem i zawarliśmy umowę dzierżawną na okres tam iluś lat i przyniosłem, po prostu wybudowałem nowe piece, stworzyłem jakby no już technologia nie, ale po prostu przyniosłem produkcję tutaj do Łazisk. W 93 roku otworzyliśmy w Łaziskach. A kiedy Państwo zdecydowaliście, że odpuszczacie, już cieszycie się emeryturą, przekazujecie zakład kolejnemu pokoleniu? No to przekazaliśmy, ja już szedłem na emeryturę, bo osiągnąłem wiek, jak to się mówi, emerytalny, 60 lat. No i akurat się złożyło, że był zięć, była taka potrzeba. I mówię, słuchajcie, otwieramy ten zakład. Trzeba ich było namawiać, żeby kontynuowali dzieło? No, nie, no trochę się tam obawiali, bo ja mówię, no, ale nie było wielkiego ryzyka ze względu na to, że ja mówię, rynek zbytu jest, no technologia jest, to wszystko nie mieli jakiegoś ryzyka, że inwestują, że po prostu Bo było wszystko. był zakład, który po prostu założyli, żeśmy spółkę w 93 roku w styczniu. Nazwaliśmy ją od mojego nazwiska Galia, bo tak w skrócie trzeba wymyślić na szybko jakąś spółkę. No i powstała firma Galia, Jan Jasiukiewicz, Andrzej, no i nowa pieczątka, nowe warunki i po prostu żeśmy zaczęli dalej produkować. Pomagacie Państwo, doradzacie? No nadal? 7 lat byłem. Ja już nie, ja nie już. Ja już też. 7 lat pracowałem, prowadziliśmy razem. A wtedy, w tym okresie Państwo wprowadziliście dekorację stempelkową. Ja tak podpytuję maniakalnie o tą dekorację, bo jestem ciekawa tego momentu, kiedy ona zdominowała w Bolesławcu produkcję, bo większość zakładów, które zaczynały, czy jak Państwo w końcówce lat 70., no to jednak była zupełnie inna dekoracja. Nikt o tych stempelkach jakby nie pamiętał. To tylko Cepelia To robiła. tylko Cepelia robiła. Cepelia i państwowe zakłady coś tam. A natomiast prywatnie bardzo mało wszyscy robili w brązie lub coś tam jeszcze kombinowali, ale większość było brąz, typowe takie szkliwo. No i dopiero jak już zanikł w 90 roku był ten, jak to może upadło jakiś krach taki, który no można powiedzieć, że No tak, te zmiany ekonomiczne w całym kraju no, dotknęły Było. wiele zakładów. Tak, tak. Jak Pan wspomniał, mnóstwo ich naprawdę upadło. no, aha, jeszcze chciałem tutaj tak krótko dodać na temat tego. I w 90 roku, jak nastąpił ten krach, to myślę, no co, to jakieś, trzeba coś stworzyć, no bo szkoda było tego, żeby upadać. To jak, no to, wie Pani, po prostu zmieniłem profil produkcji, pomyślałem, pojeździłem i zmieniłem profil produkcji całkowicie na doniczki ceramiczne i nawilżacze. I od 92 roku, już od 93 roku podstawową produkcją naszą nie była taka galanteria, tylko nawilżacze ceramiczne i doniczki różnego rodzaju z podstawkami. A one były też pokrywane brązowym szkliwem? Różnymi szkliwami, farbami, różnymi szkliwami, także tutaj, bo to na tej samej bazie, na ten sam surowiec, który na galanterię, tak samo był ten sam surowiec Tak, brąz biały. na doniczki. No i wie Pani, rynek, musiałem uruchomić rynek Warszawę, bo tam wiadomo ceny zbyt duża aglomeracja. I koledzy mówią, jak to się stało? Ja mówię, no zmieniłem profil produkcji, uruchomiłem, trzeba mieć głowę na karku i pojechałem i w dużych domach towarowych w Warszawie, bo przecież taki mały producent, wie Pani, 3-osobowa załoga, a ja miałem domy towarowe centrum w Polsce, dostarczałem towar do różnych domów handlowych z Połem w Warszawie, hala Banacha, hala Mirowska, Maremoncka, potężne hale, gdzie tam tysiące ludzi dziennie przechodzą. Trzeba było. A jak Państwo dawaliście radę w te kilka osób sprostać zamówieniom? No bo to przecież nie po 2 sztuki, tylko... Tak, nie. tak, to są dziesiątki i trzeba było mieć swój regał w sklepie, który na tym regale dyrektorka powiedziała, że musi być towar, nie może tak, bo jak już dzierżawiony jest gdzieś jakaś tam część takiego lokalu w takim domu towarowym centrum, no to wie Pani. To chyba nie zawsze Państwo dosypialiście w tym czasie.
jak tyle trzeba było produkować. Jakoś się dało radę. A od kiedy w zakładzie stempelki się pojawiły? To już To kwestia dopiero- To nie umiem. kolejnego pokolenia, tak? Tak, jak ja odszedłem z firmy już to gdzieś, nie wiem, to oni mogą dalej powiedzieć, bo to było w 2008 roku. Ale do tego czasu Państwo produkowaliście cały czas te doniczki były. Tak, doniczki i nawilżacze. A to takie nawilżacze na kaloryfery Tak, tak. do pomieszczeń. Ze względu, to było dość duże zapotrzebowanie na to, bo kaloryfery centralne do ogrzewania, nie było tych nawilżaczy takich, tylko te żeberkowe tak zwane i później wchodziły te płaskie te nawilżacze, panelowe tak zwane. I tego tysiącami się produkowało. Jak Pan tą niszę odkrył, powiem szczerze, no donice to jeszcze zawsze były... Powiem Pani, to już dużo wcześniej myślałem o tych nawilżaczach ze względu na to, że jeden kierownik sklepu w Gliwicach powiedział mi, mówi, po imieniu byliśmy, mówi, Janek, ja zamawiam 1000 nawilżaczy. I od tego się zaczęło, wie Pani. Ktoś podpowie coś, bo on handlowiec był, nie? I potrzebuje takie rzeczy. I ja pomyślałem nad tym, stworzyłem 3 formy, bo to od podstaw nowe wzory, no i się zaczęło. Czyli to nam się wydaje, że to taki współczesny wymysł, że to rynek dyktuje to, co jest produkowane. Okazuje się, że to znacznie wcześniej już tak było i trzeba było się dostosować do tego, czego klientowi po prostu brakuje. Tak, Tak. No, nawet nie przekraczało moje zdolności produkcyjne, zapotrzebowanie było. Wyobrażam sobie, bo to... Nie, to było tak duże zapotrzebowanie, bo ja miałem tylko część tam ze 100 sklepów, nie? A przecież można w Polsce uruchomić, było 1000 sklepów mieć, nie? Po prostu miałem mały zakład, więc po prostu tyle sobie produkowałem, ile zdolność, bo to nie jest tak, że w ceramice można postawić przykładowo 2 zmiany, produkować 24 godziny na okrągło, bo tu cykl produkcji wymaga, wie Pani, piec wypali, musi wysygnąć 24 godzin. Ale- Nie ma drogi na skróty, jak mi dzisiaj. Nie, tu się nie nadgoni, tu nie da się 2 Ale- zmiany, że coś tam, że cię Ale- podgoni. Zdolność produkcyjna zakładu jest przykładowo przydół w piecach, żeby nie wiem co robił, no to jest taki, wypalisz 7 pieców czy 6 pieców tygodniowo, i jeszcze w tym czasie biskit trzeba wypalać. I to wszystko, zdolność produkcyjna zakładu taka jaka jest, chyba żeby budował większe piece, więcej ludzi, A to no trzeba wtedy się pomieszczenia. zwiększa produkcja, ale przy takiej... Tam musi być pomieszczenie duże. A proszę mi powiedzieć, jak Państwo teraz patrzycie, jak ta ceramika bolesławiecka, tych zakładów coraz więcej tak naprawdę, zdobywa cały świat, wszędzie ją można poza Antarktydą dostać. Tak. Dostajemy zdjęcia naprawdę z bardzo egzotycznych miejsc, gdzie sklepy z naszą ceramiką bolesławiecką są. To cieszy? Cię bardzo. Cieszy Państwo? Kibicujecie? Tak, bardzo. Proszę Panią, szczerze mówiąc, ja się tak trochę cieszę tym i chwalę się i do znajomych mówię, bo to jest... Wspaniale. Ale to jest jedyny zakład, który, no może nie jedyny, tylko że jednego dnia nie było przerwy w produkcji, nigdy nie był zawieszony, czy jakoś tam w urzędach skarbowych, czy w ZUS-ie, że ja zamykam, czy zawieszam działalność. Czy... Ciągłość produkcyjna jest przez 45 lat do tej pory. No teraz, kiedy Galia prezentuje się na wystawach w różnych miejscach Europy, to wyobrażam sobie, że Państwo dumę czujecie Oczywiście. i że przyłożyliście do tego, że Państwo tak naprawdę zaczęliście, Tak, że wszystko stoicie tak. też za tym sukcesem. No ale dobrze, że jeszcze dzieci chcieli to przejąć. Tak, oczywiście, bo to też Ja, jest prawda, że sztafeta pokoleń ja powiedziałem, to musi jest ciężki kawałek chleba. No. Jest, to prawda, potwierdzam. Tak. Ale do tego trzeba mieć serducho. Wszyscy moi dzisiejsi rozmówcy jednogłośnie, bo teraz kiedy Galia prezentuje się na wystawach w różnych miejscach Europy, to wyobrażam sobie, że Państwo dumę czujecie. Oczywiście. I że przyłożyliście do tego, że Państwo tak naprawdę zaczęliście, Tak, że wszystko stoicie tak. też za tym. Na inne rzeczy, jakieś niedogodności można przymknąć oko. Tak, tak. Dziękuję Państwu. Bardzo miło Dziękujemy. było Państwa gościć. Również. Cieszę się, że Państwo opowiedzieliście o swojej historii. Mam nadzieję, że jeszcze nie przy jednej okazji się spotkamy. Dziękuję Państwu. Dziękuję. My również.